Witam wszystkich. Jak wiecie, bardzo lubimy podróżować z Aną. Byliśmy w bardzo wielu miejscach tutaj w Rumunii. Jeszcze wiele miejsc przed nami, żebyśmy mogli je zobaczyć i również Wam pokazać. Ale w dzisiejszym filmie chciałem powiedzieć o tym, dlaczego warto jeździć w góry w Rumunii. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was na dzisiejszy odcinek z cyklu 5 minut o Rumunii. Pierwszą rzeczą, o której chciałem powiedzieć, dlaczego warto jeździć w góry w Rumunii, są zakwaterowania. I mam tutaj na myśli, że jest taki bardzo duży wybór, jeśli chodzi o kwatery, jakieś noclegi. Można znaleźć w wielu miejscach, w wielu miejscowościach górskich. I naprawdę są one na takim fajnym standardzie. Pamiętam, jak byliśmy w miejscowości Fundata, tam byliśmy w takim domu, wynajmowaliśmy pokój, gdzie naprawdę był na takim wysokim, można powiedzieć, poziomie. Akurat to zakwaterowanie nie należało do najtańszych, aczkolwiek bardzo nam się podobało i nie żałuję, że tam byliśmy. Mieliśmy bardzo piękny widok z balkonu, wtedy był kwiecień i to był tak początek w zasadzie roku, jeszcze była zima taka w tej miejscowości Fundata, było zaśnieżone, no i spędziliśmy tam właśnie bardzo miło czas. Oczywiście mieliśmy okazję też być w innych miejscach, tak jak na przykład w Buszteni i tam znaleźliśmy takie zakwaterowanie, którego nawet w zasadzie nie miałem ochoty filmować, ponieważ okazało się, że po pierwsze nie było warte ani ceny, poziom tego zakwaterowania był naprawdę bardzo niski, także zdarza się po prostu czasem coś takiego wybrać. Raz też mieliśmy taką ofertę, jeśli chodzi o nocleg i to było w miejscowości Bran i tam też mieliśmy akurat pecha, bo inaczej wyglądało to zakwaterowanie na bookingu, a inaczej w zasadzie jak tam przyjechaliśmy, ale to były tylko takie dwie sytuacje, które nam się zdarzyły. Generalnie miejsca, które wybieraliśmy na nasz pobyt, zawsze byliśmy z nich zadowoleni i przede wszystkim nasze ulubione miejsce w miejscowości Szymon, gdzie mamy znajomą panią, która udostępniała nam zakwaterowanie. Bardzo wiele filmów powstało z tamtego miejsca, także tutaj również Wam udostępnię link, bądź też kilka linków, żebyście mogli sobie obejrzeć, jak to wszystko tam wyglądało. Kolejnym plusem, o którym chciałem powiedzieć, są restauracje i mam tutaj na myśli, że jest ich po prostu duży wybór we wszystkich miejscowościach, w których jesteście w górach, to tych restauracji jest dużo, oferują one przeważnie dobre jedzenie i można skosztować dużo różnych regionalnych potraw. Jest dużo takiego jedzenia tradycyjnego rumuńskiego, także to mi się naprawdę bardzo podoba. Chciałem coś powiedzieć jeszcze na temat cen i uważam, że one są bardzo przyzwoite, jeśli chodzi o takie wypady w góry w Rumunii. Zarówno jeśli mówimy tutaj o zakwaterowaniach, można znaleźć różne takie budżetowe noclegi, które nie będą jakieś bardzo drogie, albo też takie, o jakim wspominałem, jak byliśmy w miejscowości Fundata. No i oczywiście też mam na myśli tutaj te restauracje, w których przeważnie nie jest drogo, aczkolwiek są pewne miejsca w Rumunii, które stały się takie bardziej, można by powiedzieć, ekskluzywne. I na przykład jednym z takich miejsc jest Bran i Brasov, ze względu na swoją popularność i tam właśnie te ceny są o wiele wyższe niż w innych miejscach. Jak wiecie, my z Aną mieszkamy w Bukareszcie i jest to taka zaleta, ponieważ mamy blisko w góry i już taka najbliższa miejscowość zaczyna się w zasadzie około 100 km od naszego miasta. Mieliśmy okazję być w miejscowości Kępina. Zrobiliśmy oczywiście film z tamtego miejsca. No i tam znaleźliśmy hotel Oscar, który był naprawdę na fajnym poziomie. Oraz zwiedziliśmy też Valea Doftani, bardzo ładne miejsce. Tutaj w międzyczasie będziecie widzieć urywki filmów, jak wyglądało to w tamtej miejscowości. Chciałem jeszcze dodać, że sezon na wyjazdy w góry trwa oczywiście cały rok. No i to mi się bardzo podoba, ponieważ niezależnie od pory roku można jechać w Karpaty, tutaj w Rumunii. No i zawsze jest co robić. Nie ma tak, że będziecie się nudzić w górach.
jest dużo miejsc, które warto zobaczyć i nie jest sposób wymienić wszystkie te miejsca tutaj w filmie. Jeżeli będziecie chcieli wiedzieć coś więcej, to zapraszam. Jest taka grupa Karpaty w Rumunii na Facebooku, tam możecie coś się więcej dowiedzieć na temat gór i serdecznie Wam tą grupę polecam. Oczywiście w zimie warto jeździć na narty i na snowboard w góry tutaj w Rumunii. Ja w jednym filmie powiedziałem, że nie bardzo wiem, jakie miejsca Wam polecić i odsyłałem Was do grupy facebookowej Polacy w Bukareszcie, gdzie mój kolega Paweł mógłby się wypowiedzieć coś więcej w tym temacie, ale ostatnio dowiedziałem się, że nasz kolega Michał, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam i mam nadzieję, że uda mi się zrobić taki film z Braszowa, ponieważ tam właśnie Michał jest instruktorem narciarstwa, no i można skorzystać z takich jego usług, uczyć się jeździć na nartach. Tutaj Wam gdzieś wyświetlę w międzyczasie stronę naszego przyjaciela, który prowadzi tą szkółkę narciarską w Braszowie. Michał bardzo dobrze mówi też w języku angielskim, ponieważ był w Stanach Zjednoczonych, spędził tam trochę czasu, także nie będziecie mieli problemów, żeby się z nim porozumieć. No i serdecznie Wam polecam, żebyście skorzystali, jeżeli tylko będziecie chcieli, mieli taką potrzebę. Na pewno jest wiele plusów i argumentów przemawiających za tym, żeby jeździć w góry w Rumunii i uważam, że naprawdę warto. Można by tutaj dyskutować bardzo długo na ten temat. Są na pewno też jakieś minusy, ale tutaj chciałem bardziej wypromować takie wyjazdy w góry w Rumunii i chciałem się tylko na tych pozytywnych rzeczach skupić. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Zostawcie jakiś komentarz, napiszcie, czy byliście w górach w Rumunii, czy chcecie tutaj kiedyś przyjechać. Podzielcie się swoimi opiniami. Dajcie oczywiście łapki w górę. No i zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia w następnych filmach.